Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i Trade Connection powraca. Po prawie 6 latach od ostatniej tego typu edycji, jutro, we wtorek 14 maja, nie wiadomo jeszcze o której, ale prawdopodobnie po wydaniu aktualizacji 1.50, a ona prawdopodobnie wyjdzie jakoś w południe, rozpocznie się kolejne wydarzenie World of Trucks tylko dla Euro Truck Simulator 2 i będzie to typ wydarzenia Trade Connection, czyli ten, który jest dobrze znany, bo z tego typu wydarzeń dostawało się te słynne proporczyki różnych państw, no i tutaj będzie podobnie. Będzie można zdobyć kolejne, w tym takie, które są, że tak powiem, z nowej puli, bo pojawiła się aktualizacja i doszło parę brakujących, ale o tym za chwilę. Na początku Trade Connection. Tak jak wspomniałem, ostatnie wydarzenie odbyło się 6 lat temu, pierwsze jeszcze trochę dalej, w 2017 roku było związane z Francją, to było na potrzeby tam promocji dodatku Vive la France, no i wtedy też debiutował tego typu rodzaj wydarzenia, gdzie nagrodami były przedmioty do ekwipunku Steam. Kolejne wydarzenie było związane ze Szwecją, tam było to na potrzeby budowania, właściwie pomocy w budowaniu dodatku Beyond the Baltic Sea. To było w 2018 roku i również później, ale też w 2018 roku było ostatnie tego typu wydarzenie. Było ono związane z Niemcami, no i odbyło się dlatego, że były to też okolice tam aktualizacji 1.32, a w tamtej aktualizacji rozpoczęto pierwsze prace nad przebudową Niemiec, więc i temu rozpoczęto takie wydarzenie. Potem już nie robiono tego typu wydarzeń, no i teraz powracają. Teraz to wydarzenie będzie związane z Szwajcarią. Będzie ono działać na wersji 1.50, jak wspomniałem. No i będziecie mogli zdobyć proporczyki plus parę innych nagród. Jednak co takiego trzeba zrobić? Przejdźmy do zasad. Będą tutaj dwa cele. Będzie oczywiście cel społeczności, który polega na tym, że społeczność, czyli gracze, muszą dostarczyć łącznie 20 milionów ton ładunku dowolnego, ale przy użyciu oczywiście zleceń z World of Trucks, więc albo te zwykłe naczepy, oczywiście z Wotra, bądź ładunki z Wotra dla własnej naczepy. Tego typu wydarzenia będą liczone do tego całego celu społeczności, jak i celu osobistego i muszą być to ładunki przewiezione do Szwajcarii, bądź ze Szwajcarii do innych państw. To jest proste, ale i tak to będzie tam uzupełniane przez wszystkich graczy, wiadomo. Najważniejszy cel osobisty, bo na tym należy się skupić, jeśli chce się wziąć udział w tym wydarzeniu. On polega na tym, że oczywiście też przy użyciu ładunków z Wotra musimy dostarczyć zlecenia do Szwajcarii, bądź ze Szwajcarii do 10 różnych innych państw. Właściwie to możemy albo z 10 różnych państw dowozić ładunki do Szwajcarii, albo na odwrót, ze Szwajcarii do 10 różnych państw. Chodzi o to, że musimy tak jakby zaliczyć te 10 różnych państw. Po prostu. Nie jest to takie zadanie, że chodzi o samą ilość, bo my łącznie możemy zrobić z 20 zleceń, ale potem się okaże, że nasz postęp będzie 1 na 10, 2 na 10, 5 na 10 i nie będziemy go mieli jeszcze zrealizowanego. Dlaczego? Bo chodzi o to, że musimy tak czy siak zaliczyć te 10 różnych państw po prostu. Przykładowo, jeśli zrobimy zlecenie z Niemiec do Szwajcarii, to będziemy mieli postęp 1 na 10. Ale jak potem będziemy chcieli zrobić zlecenie ze Szwajcarii do Niemiec, to nadal będziemy mieli postęp 1 na 10. Dlaczego? Bo już wcześniej te Niemcy zaliczyliśmy. Dlatego po zrobieniu tego pierwszego zlecenia, jak wspomniałem, z Niemiec do Szwajcarii, to następne możemy zrobić, powiedzmy, ze Szwajcarii do Francji. I po wykonaniu tego będziemy mieli potem postęp 2 na 10. Potem przykładowo znajdziemy się we Włoszech i pojedziemy do Szwajcarii. I wtedy mamy postęp 3 na 10. Potem ze Szwajcarii do Polski 4 na 10 i tak dalej. Po prostu ważne jest to, że musi być te 10 państw tak jakby zaliczone. I to może być albo z tego państwa do Szwajcarii, bądź ze Szwajcarii do tego państwa, obojętnie, byleby to były różne państwa. No i przede wszystkim ważne, żeby ta Szwajcaria była albo miejscem początkowym, albo miejscem docelowym. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, ale jest jeszcze tu jeden warunek. Te zlecenia muszą być na długość co najmniej 200 km bądź więcej. Może być to 500, 1000, 2000 i tak dalej, ale nie może być mniej niż 200. Jeśli to będzie jakieś zlecenie na 190 km, to wam tego nie zaliczy. Jak mniej, no to tym bardziej. 200 bądź więcej. Tutaj jest ten limit kilometrów, także pamiętajcie, w celu osobistym limit kilometrów
musi być spełniony, no i trzeba zaliczyć te 10 różnych państw. Swój postęp będziecie mogli sprawdzić na oficjalnej stronie World of Tracks, tam zapewne przy profilu będzie liczony. Prawdopodobnie w grze również pojawi się jakiegoś rodzaju pasek, choć zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać wraz z tym nowym HUD-em. A jeśli macie jakieś wątpliwości, to na Wotrze jest tam cały logbook, jest tam historia dostarczonych zleceń, więc w razie wątpliwości możecie zobaczyć, dlaczego na przykład nie zaliczyło wam jakiegoś zlecenia. Upewnijcie się, czy limit kilometrów jest odpowiedni, czy było więcej lub równe 200 km, czy też na przykład nie byliście już wcześniej w tym państwie z jakimś zleceniem z Wotra. Bo tak jak wspomniałem, za takie powtarzanie wam tego nie zaliczy, to musi być 10 różnych państw. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, po wykonaniu swojego celu osobistego dostaniemy oczywiście osiągnięcie na Wotrze, do tego taki przedmiot do kabiny, jaką jest rzeźba Matterhorn i 3 losowe zawieszki. To platforma już losuje, jakie otrzymacie. Nie ma zbytnio na to wpływu. Może być to specjalna zawieszka Szwajcarii. Ona prezentuje się w ten sposób. Jest to taka większa, specjalnie ładnie wyglądająca zawieszka ze Szwajcarii. Podobnie było przy Niemczech, Francji i też Szwecji. Szwecja to w ogóle miała 2 tego typu specjalne zawieszki. Tutaj mamy tylko taką jedną i może być tak, że ją otrzymacie bądź nie. Natomiast na pewno co otrzymacie, to te zwykłe zawieszki, jak już. I też nie ma w sumie zbytnio wpływu na to, co otrzymacie. Może być to jakaś zwykła zawieszka Szwajcarii, może Niemiec lub nawet Polski. Na potrzeby tego wydarzenia dodano kolejną pulę państw i tutaj możecie zobaczyć, jakie zostały tutaj wprowadzone. Są to zawieszki państw z dodatku Beyond the Baltic Sea, Road to the Black Sea, West Balkans i Iberia. Jednak oczywiście cała reszta, czyli państwo z podstawki i tego, co już wcześniej było, one też będą zawarte. Po prostu otrzymacie 3 zawieszki z 3 różnych państw, które są obecnie w ETS-ie, bo na ten moment ta cała pula zawieszek opiera się na państwach, które są w grze. Więc przykładowo jest oczywiście zawieszka Polski, jest tu zwykła zawieszka Szwajcarii, jest tutaj też ta specjalna zawieszka Szwajcarii, są też z tych państw, które jakiś czas temu doszły, więc tak jak wspomniałem, chociażby z Beyond the Baltic Sea nawet rosyjska flaga jest powiedzmy flaga Serbii, Kosowa, Chorwacji, no ale na przykład tych państw, których nie ma, no to nie ma Proporczyka, więc nie ma na przykład Islandii czy Ukrainy, bo jest to oczywiście oparte na tych państwach, które tutaj są. Właściwie wszystkie przedmioty znajdziecie na stronie Steam Database, link znajdziecie w opisie, a co do jeszcze nagrody za cel społeczności, to w momencie, kiedy wykonamy oczywiście swój cel osobisty, no i też ten cały cel, czyli te 20 milionów ton ładunku zostanie ogarnięte, wtedy otrzymamy taką maskotkę tego słynnego Bernardyna, jeszcze z tą małą beczką pod szyją. No a samo wydarzenie, jak wspomniałem, zaczyna się jutro, czyli 14 maja i potrwa 2 miesiące, więc do 14 lipca. Także jeśli chodzi o to wydarzenie, to tyle. Natomiast jeszcze kwestia Nebraski, bo przypomnę, że ona swoją premierę ma już 16 maja, czyli w najbliższy czwartek. No i będzie też wydarzenie z nią powiązane, zapewne będzie to Cruising Nebraska. No i tutaj, idąc według tych starych zasad, które były w poprzednich tego typu wydarzeniach, mamy tutaj już dodane na stronie Steam Database nagrody. I zapewne za cel osobisty będzie tego typu malowanie. Nie ma dokładnego podglądu na ciężarówce, ale tak jest tutaj szablon, wzór, coś w tym stylu. Zapewne za cel społeczności dostaniemy zawieszkę takiego żółwia. No i pewnie będzie jeszcze ukryte zadanie i za wykonanie tego zadania otrzymamy taką oto pluszankę. A na sam koniec jeszcze mapa Nebraski, bo ona została pokazana na dzisiejszym streamie, gdzie sobie jeździli po Nebrasce. Także jak widać czeka na nas w tym dodatku łącznie 12 nowych miast i tak prezentuje się również siatka tego stanu. Jak również widzicie, grają normalnie na wersji 1.50. Nie będzie tutaj bawienia się w jakieś dziwne środki jak 1.49.5, gdzie od początku było wiadome, że to wszystko będzie opierać się na 1.50 i to wyjdzie po prostu na tej wersji. No jak wspomniałem, jutro na pewno wyjdzie wersja 1.50 do ETS-a, bo jutro rusza wydarzenie, które będzie oparte na tej aktualizacji. Może też również i ta wersja do ATS-a się pojawi, a jak nie, to pewnie w środę bądź w czwartek, ale na pewno jeszcze przed premierą Nebraski. Także jeśli chodzi o te wszystkie informacje, to tyle.
Jeśli tego nie robicie, to zachęcam do subskrybowania, bo na pewno w tym tygodniu pojawią się jeszcze kolejne ciekawe informacje, a jak one się pojawią, to na pewno dam wam o tym znać w odpowiednim materiale. I to tyle, także dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenia do filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć.